Siema, mam dla was nową i najbardziej zarobkową z taktyk, które wypuściłem w tej lidze. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. W dzisiejszej strategii będziemy robić mapy T16,5 wyrolowane na jak największy procent more currency. Połączone będzie to z dużą ilością breachy, które mogą dropić pełne bridgestone'y i czasami też bardzo drogie flawless bridgestone'y. Do tego Beyond, który daje nam dodatkową cenną walutę, jak na przykład Tainted Exalted Orby lub Tainted Orb of Fusing. Do tego wszystkiego mamy również Mirror of Delirium, czyli kolejne źródło dużej ilości mobów i dodatkowo drop Simulacrum Splinterów i Delirium Orbów. Dobrze, zaczniemy standardowo od drzewka. Wychodzimy sobie do góry, bierzemy Explicity, tu jeszcze dołożyłem skaraby, ostatnie 3 punkty, choć skaraby tu za dużo nie będziemy szli. Później breache, tych 2 punktów nie trzeba brać, te 2 punkty dają 8% szybsze breache. Jeśli robicie bardzo szybko breache, to można o tym pomyśleć, ale raczej 2 punkty na 8% to się nie opłaca. Później, żeby większa była szansa na Chayula, bo Chayula bridgestone'y są najdroższe. Szansa na Mirror of Delirium, chcemy sobie zagwarantować, żeby było 100%, żebyśmy na każdej mapie mieli to Mirror of Delirium. Tutaj tak samo te szanse trzeba wybrać, tylko nie pomylcie się, nie weźcie tego punktu przypadkiem. Później Beyondy. Całe tutaj drzewko od Beyondów. Tutaj również bez tego Endless Tide'a, czyli tylko Scent of Blood. Później Searing Exarch cały, do tego Beyond, znowu Searing Exarch, szanse na Delirium. Wszystkie explicity, jakie możemy, to wybieramy oczywiście. Szansa na Memory Influence'y, czyli te Originators Influence, ten mapy 16,5. Później tutaj breache, z prawej strony Quantity of Breach Splinters to nie trzeba tego, to nie jest konieczne. Modifiery oczywiście dalej, modifiery i kolejne nody na breache. I tak się kończy drzewko. Oczywiście wkleję wam je w opis, będziecie mogli sobie je przekleić. Jeśli chodzi o skaraby, to użyjemy tutaj 4 skarabów na 2 dodatkowe breache i jednego skaraba, który gwarantuje nam Breach Lorda w każdym z naszych breachy. No i z Breach Lorda może właśnie nam polecieć cały Bridgestone lub nawet Flawless Bridgestone, także tego skaraba chcemy mieć. Czasami niektórzy grają tutaj tego skaraba, on aż 30 chaosów kosztuje, można jednego takiego wrzucić, aczkolwiek według mnie nie opłaca się rezygnować z 2 breachy na poczet tego skaraba, który kosztuje 30 chaosów sztuka, bo nie daje on aż tak dużo, a jak mamy mapkę zrolowaną na dużo procent currency, to wydaje mi się, że te 2 breachy dodatkowe są lepsze, aczkolwiek możecie sobie potestować i pobiegać z tym, to też jest opcja. Jeśli chodzi o mapę, to ja robiłem Dunesy, polecam na Dunesach robić właśnie breache, to jest chyba najlepsza mapka pod breache. I rolowałem je na jak największą ilość currency. Wszystko powyżej 100% będzie ok, oczywiście jak chce wam się dłużej rolować, to fajnie jest tak przynajmniej 150% w górę znaleźć te mapki. Czasami one nawet się trafiają po 250% i wtedy macie jeszcze po przemnożeniu z explicitami z Atlasu, to jest naprawdę porządna mapa, ale tak powyżej 100 bym przynajmniej celował, żeby było more currency. No i skaraby, tak jak mówiłem, ja oczywiście zapas mapek sobie zrobiłem dosyć duży, pokażę wam. I mapy kupujemy na TFT. Kupujemy mapy na TFT, 4 mapy za jednego Divine'a około chodzą i to jest główny koszt tutaj tej strategii, bo te skaraby praktycznie nic nie kosztują, jedyne co mapy. Także jeśli chcecie to robić, to musicie na pewno na Discordzie The Forbidden Trove sobie zaopatrzać się w mapki. Bardzo szybko tam można kupić, a jak traficie, że akurat ktoś sprzedaje, to chwila, moment i macie cały stash mapek. Jeśli chodzi o przeniesienie kart, to ja mam akurat na Dunesach przeniesione karty z Defiled Cathedral, czyli tutaj dropi mi apotekary, ale jak nie macie jeszcze nic przeniesione na Dunesy, to polecam Bazilikę, bo tutaj są troszkę lepsze te karty, aczkolwiek apotekary też jest ok, to jest droga karta, więc możemy na to polować. Teraz uwaga, bardzo przydatna wiedza. Polecam stronę poe.re, tutaj wchodzimy sobie w zakładkę Map Mods i możemy tutaj stworzyć swój tak zwany regex. Chodzi tutaj o to, że wybieramy sobie jakich modów nie chcielibyśmy mieć na naszych mapach, oczywiście pamiętajcie, żeby zaznaczyć Tier 17 Map Modifiers. Wybieracie sobie wszystko, czego nie chcecie, również z tych modów ze zwykłych mapek, ja na przykład Cannot Leecha, mam jakiś tam Reflect Elemental, no to co pod wasz build jest słabe, to wybieracie. Teraz uwaga, ważna sprawa, bo tutaj defaultowo jest nastawione na regular, ale możemy Quality of at least wybrać currency i dać 100. I teraz dzięki temu będzie nam pokazywało tylko mapki, które mają 100 currency lub więcej. Jak to działa? Klikamy sobie copy, jak już przygotowaliśmy nasz regex, wchodzimy do gry i wklejamy to tutaj w searchu w naszym map tabie. I w tym momencie, jak będziemy sobie scuringować i alchemiować nasze mapy,
To jak wyjdzie jakaś taka, która spełnia te warunki, o, tak jak tutaj, zobaczcie, ona ma, widzicie, powyżej 100 currency i nie ma tych modów, które sobie tam zaznaczyłem, że nie chciałem, żeby miała. Także polecam z tego korzystać, to wam na pewno przyspieszy i umili cały proces korzystania z tej mojej taktyki. Po wejściu na mapę raszujemy i zabijamy bossa. Zwiększamy tym szanse na lepsze altary. Wracamy na początek i odpalamy Mirror of Delirium. Jeśli trafi nam się Affliction, to robimy je na jak największą ilość wispów, damy radę, a jak nie, to następnie szukamy altarów. Mody, jakie chcemy na nich trafić, to przede wszystkim Quantity i duplikacja Currency. Jak już klikniemy wszystkie altary, to zaczynamy odpalać i robić breache. Jak macie dobry build, to polecam odpalać po 2-3 breache obok siebie. Pamiętajcie zawsze zabijać wszystkie bossy breachowe, dropią one czasami pełny bridgestone lub nawet flawless bridgestone. Na sam koniec lutujemy mapę i zaczynamy kolejną. Polecam wam zerknąć na mój item filter, jest w opisie filmu, a powykluczałem w nim słabe currency i zwiększyłem ilość wymaganej currency w stackach, żeby się wyświetlała, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces lutowania. Jeśli chodzi o loot, to leci nam tutaj sporo czystych divine'ów, sporo Waldos Puzzle Boxów, czasami trafia się Voidborn Reliquary Key, oprócz tego Tainted Currency, Bridgestone i wiele innych. Taktyka jest bardzo fajna zarobkowo, oczywiście zarobek na godzinę będzie mocno się różnił w zależności od waszego tempa, buildu oraz item filtra. To wszystko wpływa na czas robienia mapy i jej lutowania. Ja miałem tylko jeden lucky drop, Fractured Jewel za 5 divine'ów, a tak poza tym to zwykłe standardowe dropy, nic wielkiego. Jewela nie będę podliczać do końcowego wyniku, a wygląda to tak. Zrobiłem 12 mapek. Wealthy Exile pokazał mi 20 divine'ów, a po podliczeniu całej reszty wyszło 4680 chaosów. 12 map plus skaraby wyniosło mnie 792 chaosy, więc czystego profitu wyszło 3888 chaosów. Daje to 324 chaosy czystego profitu z jednej mapy, czyli prawie 1,5 divina na plus po skończeniu jednej mapki. Co prawda mapy są dosyć długie, aczkolwiek przy dobrym tempie i buildzie można spokojnie wyciągać tutaj 15 divinów na godzinę lub więcej. Zależnie od szczęścia oczywiście. Tutaj jeden z widzów, Koksik, właśnie też testował sobie 20 mapek zrobił, miał 12 czystych divinów z tych 20 map. No jak widzicie, breache, jakieś 2 flawlessy mu poleciały. Tutaj widzę wcześniej breache były farmione, ale generalnie jak podliczył plus minus, to wyszło mu 1,5 do 2 divów na mapę. Mi wyszło też 1,5 diva na mapę, więc jak widzicie, to jest naprawdę fajny wynik. A swoją drogą, jeśli jeszcze nie dołączyliście, to zapraszam wszystkich tutaj na Discorda dla widzów. Mamy tutaj już około 400 osób, także jakieś tu community już się tworzy. No można sobie tutaj właśnie się pochwalić jakimś dropem, czy zapytać o build, czy o jakiś craft, czy cokolwiek po prostu związanego z PoE. Także zapraszam wszystkich, dołączajcie i mam nadzieję, że uda nam się stworzyć jakieś fajne community właśnie od PoE. Muszę zrobić tutaj też taką strefę osobną do PoE 2. Jak wyjdzie oczywiście nowa liga w PoE 2, to też pogramy, także zapraszam. Dobrze, to by było na tyle w tym filmie. Jeśli macie jakieś propozycje strategii, które chcielibyście u mnie zobaczyć, to oczywiście możecie pisać w komentarzach. Wpadnijcie do mnie na Twitcha, jak lubicie moje filmy, to zapraszam. Codziennie odbywają się tam streamki, także wpadnijcie, przywitajcie się. Słyszymy się w następnym filmie. Siema!